Smartwatche to coraz popularniejszy gadżet i sam mam ich aż kilka, a do tego mogą kosztować bardzo różnie, bo grosze, oraz znajdą się takie jak Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, wszelkiego rodzaju Garminy, czy chociażby Huawei Watch GT3 w wersji Pro, które potrafią kosztować grubo ponad 1500 zł. Ale nie o takich dzisiaj, bo w tym odcinku pokażę Wam 5 smartwatchy do 200 zł, które warto rozważyć, jeżeli właśnie szukacie jakiegoś zegarka dla aktywnych. A ja tymczasem zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama. Jak ten odcinek Wam się spodoba, no to oczywiście zostawcie suba, a teraz bez dalszego przedłużania lecimy z tym. Zacznijmy od typowo damskiego zegarka, czyli Rubicon RN i masa różnych cyferek, która Wam się teraz tu pokazuje. Nie wiem, kto wymyślił tą nazwę, ale jest słaba. Jest to naprawdę ładny zegarek z okrągłą kopertą, wykonany z aluminium, który dostępny jest w ładnym kolorze złotym. Jest zgrabny i niewielki, przez co idealnie prezentuje się na kobiecym nadgarstku. Jego wymiary to średnica 38 mm, a wysokość tylko 11. Po zainstalowaniu specjalnej aplikacji uzyskamy dostęp do takich rzeczy jak powiadomienia z Messengera, Instagrama, Whatsappa, Facebooka, YouTube'a czy jakiejkolwiek innej aplikacji, którą będziemy chcieli. Minusem tego zegarka jest to, że niestety nie będziemy mogli odbierać połączeń na tym telefonie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy kliknęli odbierz i na przykład rozmawiali przez zestaw głośno mówiący na naszym telefonie. Poza powiadomieniami ważną funkcją takich zegarków jest monitorowanie naszego ciała, a zbiera on naprawdę całkiem sporo informacji, bo będziemy mogli sprawdzić, ile zrobiliśmy kroków, jakie mamy tętno, jak się nam spało, czy coś, co szczególnie zainteresuje kobiety, czyli możliwość monitorowania swojego cyklu menstruacyjnego. Poza tym znajdziemy też dedykowany tryb treningu, w którym mamy do wyboru 9 różnych aktywności, m.in. bieganie, chodzenie czy jazda na rowerze. Ważnym pytaniem jest, ile wytrzyma bateria. No bateria wytrzyma według producenta do 5 dni ciągłego użytkowania, czyli wiecie, chodzenia nim na okrągło, spania i tak dalej. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, no to tutaj musimy pamiętać, żeby z nim zbyt głęboko nie pływać, no bo jego wodoodporność jest deklarowana do 1 metra. W Rubiconie nie znajdziemy GPS-a, co jest dość oczywiste przy tej cenie. Jeśli chodzi o ekran, to znajdziemy tutaj jednocalowy wyświetlacz GPS, fajnymi kątami widzenia, ale dość dużymi lampkami, które nie są jednak dużym problemem, jeśli ustawimy sobie czarną tarczę. Podsumowując, jest to bardzo fajny zegarek dla każdej kobiety, która ma ochotę sobie taki sprawić. Bardzo serdecznie polecam, moja mama go używa i jest z niego zadowolona. Kolejnym zegarkiem wartym polecenia będzie Hailu RS4 Plus. Jest to naprawdę bardzo ładny zegarek, który designem przywodzi nam na myśl Apple Watcha, co może być plusem lub minusem, zależy jak kto na to patrzy. Dostępny jest w 3 różnych kolorach, czarnym, złotym i srebrnym, a wykonany jest z plastiku. Tak samo jak w poprzedniku i tutaj po zainstalowaniu wymaganej aplikacji będziemy mogli uzyskać dostęp do takich rzeczy jak powiadomienia z Messengera, SMS-y, Facebooka, YouTube'a i czego sobiekolwiek życzycie. I tak jak w poprzedniku, minusem jest tutaj, że nie ma mikrofonu ani głośnika, czyli nie będziemy mogli przez zegarek prowadzić rozmów, ale tak jak tam, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli sobie odebrać połączenie przez zegarek i rozmawiać przez telefon na zasadzie zestawu głośno mówiącego, czy chociażby słuchawki Bluetooth. Poza tym znajdziemy tutaj też pulsometr, krokomierz, miernik natlenienia krwi, monitorowanie snu, czy coś ciekawego, czym jest termometr. Dodatkowo znajdziemy ponad 100 różnych trybów sportowych, gdzie większość to tak naprawdę zapchaj dziurę pokroju miliona typów biegania i tak dalej. Fajną rzeczą jest przypomnienie o aktywności, gdzie przykładowo co godzinę zegarek każe nam się ruszyć. Bateria starczy w tym zegarku na około 10 dni, a jeżeli chodzi o certyfikację wodoodporności, to mamy tutaj IP68, czyli jesteśmy w stanie nurkować poniżej 1 metra, a producent deklaruje, że zegarek będzie wodoodporny aż do 50 metrów. W Hailu nie uświadczymy GPS-u, ale za to znajdziemy naprawdę kozacki wyświetlacz, bo jest to 1,7-calowy AMOLED z odświeżaniem 60 Hz, co daje nam naprawdę dobre kąty widzenia, kozacką jakość i sama jasność też nie zostawia nic do życzenia, bo jest naprawdę jasny i nawet przy słonecznym dniu wszystko wydaje się bardzo czytelne. No i podsumowując, dla kogo jest ten zegarek? Dla wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z tego, że są tam pewne ograniczenia, ale wiadomo, 200 zł nie możemy mieć wszystkiego. No i przede wszystkim dla osób, które chcą mieć naprawdę fajny wyświetlacz za nieduże pieniądze w swoim zegarku. No i przyszła pora na Xiaomi lepsze, a tak konkretnie na Xiaomi Mi Watch Lite. Jest to ładny, matowy i mocno uniwersalny wyglądowo zegarek. Wykonany jest z metalu, a jego koperta nie jest okrągła, a prostokątna, co nadaje mu taki nowoczesny wygląd. Jego grubość to około 11 mm. Jeżeli chodzi o powiadomienia, to on niczym się nie różni co do tamtych poprzednich, bo będziemy mogli tutaj odbierać SMS-y, wiadomości wszelakie, maile, messengery, YouTube, Instagramy, co tylko chcemy. Jeżeli chodzi o połączenia, to tak jak w innych zegarkach, tutaj nie ma mikrofonu, więc nie pogadamy sobie przez ten zegarek, ale możemy odebrać połączenie
połączenie z naszego telefonu tym zegarkiem i rozmawiać na przykład przez zestaw głośno mówiący albo przez słuchawkę Bluetooth. I powtarzam to przy każdym zegarku, no bo nie uwierzycie, ale jest parę zegarków, które takiej opcji nie mają, żeby odebrać połączenia na naszym telefonie. Poza tym w Mi Watch Lite znajdziemy też krokomierz, kompas, monitorowanie snu, pulsometr, pogodę, monitorowanie aktywności czy ćwiczenia oddechowe. Poza tym zegarek może pomóc nam w treningu, bo znajdziemy tam kilka rodzajów aktywności, m.in. bieganie, bieżnia, jazda na rowerze na zewnątrz, jazda na rowerze stacjonarnym, styl dowolny, spacer czy trekking. I uwaga, ten zegarek jest wyposażony w GPS-a i bateria przy włączonym GPS-ie starcza na około 10 godzin ciągłej pracy, a w momencie, kiedy wyłączymy, ta bateria starczy na około 10 dni ciągłej pracy, czyli spania i chodzenia w nim na okrągło. Smartwatch ma certyfikat pyło i wodoszczelności na poziomie IP68, a producent daje nam gwarancję wodoszczelności do 50 metrów, co pozwala nam na spokojne pływanie w basenie czy innych wodach. Wyświetlacz, jaki w nim znajdziemy, to 1,4-calowy ekran o rozdzielczości 320x320 z dość średnimi kątami widzenia, ale za to z naprawdę fajną jasnością, która zapewnia nam czytelność nawet przy mocnym letnim słońcu. Podsumowując, dla kogo jest ten telefon? No mówiąc szybko, dla osób, które chcą mieć w swoim zegarku GPS-a i nie chcą wydać milionów monet na jakikolwiek inny zegarek. No i przyszła pora na kolejnego Xiaomi, drugiego w tym zestawieniu, a mówię tutaj o Halo Solar. Jest to kolejny ładny i okrągły zegarek wypuszczony przez Chińczyków. Wykonany jest z metalu, a jego wymiary to 45 mm średnicy i standardowo około 11 mm grubości. W tym zegarku, tak jak w poprzednich, jeżeli chodzi o powiadomienia, no to mamy dostęp do SMS-ów, Messengera i wszystkich innych aplikacji, jakie będziemy chcieli sobie tylko włączyć. No i oczywiście, tak jak i tam, tutaj nie znajdziemy mikrofonu i głośnika, czyli nie będziemy mogli rozmawiać przez nas zegarek, ale nie stoi nic na przeszkodzie, byśmy odbierali połączenia z naszego telefonu właśnie tym zegarkiem i rozmawiali na zestawie głośno mówiącym czy przez słuchawkę Bluetooth. Ale za to na jego pokładzie jest masa dodatkowych funkcji, takich jak krokomierz, pulsometr, ciśnieniomierz, przypomnienie o ruchu i masa trybów treningowych, m.in. bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, wspinaczka, jazda na rowerze stacjonarnym, yoga, pływanie i tak dalej. Bateria w tym zegarku starcza na aż 15 dni ciągłej pracy, czyli spania i chodzenia w nim. No i do tego mamy certyfikat IP68, czyli jest wodoodporny poniżej 1 metra, a producent daje nam gwarancję, że będzie wodoodporny do 50 metrów. Solar jest wyposażony w 1,3-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 240x240. Jeśli chodzi o jasność, to też jest dobrze. W słoneczny dzień widać, co ma być widać, gorzej jest tutaj z kątami widzenia, ale nie jest to ogromny problem i coś, co będzie nam bardzo przeszkadzało. Oczywiście w zegarku nie znajdziemy GPS-a. Jeżeli chcecie w zegarek, który długo wytrzymuje na baterii i nie zapłacić za niego masy kasy, czyli na przykład do 200 zł, no to śmiało kupujcie ten zegarek. A na sam koniec zegarek od Lenovo, a konkretniej Lenovo Blade. Jest to naprawdę bardzo ładny, okrągły zegarek wykonany z aluminium i dostępny w dwóch kolorach, srebrnym i czarnym, z kilkoma wariantami pasków, a jego grubość to standardowe 11 mm. Jeśli chodzi o powiadomienia, to dostajemy dokładnie to samo, co w przypadku innych zegarków, czyli dostęp do powiadomień SMS, Messenger, YouTube, cokolwiek sobie tam zażyczycie, wszystko będzie. Mikrofonu w tym zegarku również nie znajdziecie, także rozmawiać się nie da, a odbierać połączenia i korzystać ze zestawu głośno mówiącego czy słuchawki Bluetooth jak najbardziej tak. Poza powiadomieniami mamy możliwość monitorowania naszego ciała, a zbiera on naprawdę całkiem sporo informacji, bo będziemy mogli sprawdzić, ile zrobiliśmy kroków, jakie mamy tętno, jak się nam spało, czy przypomni on nam o tym, by zacząć się ruszać. Poza tym znajdziemy też dedykowany tryb treningu, w którym mamy do wyboru kilka różnych aktywności, m.in. bieganie, chodzenie czy jazda na rowerze. Bateria w tym zegarku wytrzymuje około 10 dni, czyli ciągłe chodzenie i spanie w nim, a jeżeli chodzi o certyfikat wodoodporności, to jest tutaj IP68, ale niestety nie znalazłem, ile producent deklaruje, jak głęboko możemy zejść, więc ja tutaj bym podchodził do tego ostrożnie. Możecie schodzić poniżej 1 metra, ale głębiej bym się troszkę bał. W zegarku nie znajdziemy GPS, ale za to znajdziemy całkiem fajny ekran, bo 1,2-calowy IPS o rozdzielczości 240x240 z fajnymi kolorami i jasnością, ale za to na samym dole znajduje się jakaś dziwna, mało atrakcyjna ramka, co jest moim zdaniem sporym minusem. No i moi mili kochani, tradycyjnie jest to zegarek dla osób, które nie oczekują mega dużo od zegarka, ale chcą mieć zegarek, który będzie wytrzymywał to 10 dni na jednym naładowaniu. Jeżeli właśnie tego oczekujecie, no to śmiało kupujcie ten zegarek, no bo może być to naprawdę fajny i ciekawy produkt, bo nie jest tak popularny jak Xiaomi czy inne rzeczy, a zawsze jak coś jest mniej popularne, też może być ciekawe. Anyway, bez dalszego przedłużania, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. Jeżeli macie jakiś smartwatch, to koniecznie dajcie znać, jaki macie. Ja obecnie korzystam z Apple Watcha, jest to mój ulubiony zegarek,
zegarek jak do tej pory. Mam tutaj Samsunga i mam też Huawei'a i z tych dwóch to wybieram właśnie Apple Watcha, bo może dlatego, że korzystam z iPhone'a, a jeżeli nie macie żadnego Apple Watcha, przepraszam, żadnego smartwatcha, to koniecznie dajcie znać, jaki chcecie kupić, albo który z tych wybierzecie, albo jaki jest Wasz wymarzony smartwatch. I teraz już więcej Was nie przeciągam, nie zatrzymuję. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Do zobaczenia i pa pa.